Pora na kolejne lotki z nowej premiery Mission i chyba najgładszy barel przed nami. To co, lotki Jomernana. Aż ciężko wymówić nazwisko Joe, ale to co, nie skupiamy się na tym nazwisku, tylko na samych lotkach. No to, tak jak mówiłem, chyba najgładszy barel. Na początku tradycyjnie opakowanie, bo tutaj widać motyw chyba z koszulki Joe. Takie kojarzy mi się to z jakimś wykresem z pomiaru bicia serca, coś takiego. Tutaj widzimy właśnie logo Joe, to JM i właśnie te takie fale, jakby jakiś wykres. Taki błękitny, niebieski kolor przeważający na całym opakowaniu. Imię i nazwisko, znowu to srebrne, błyszczące, ładnie wyglądające. Wersja wagowa tutaj 24 gramy. Prześwit na sam barel, szaft i piórko. Z tyłu informacja, to zresztą to samo wszystko co na poprzednich modelach i na tych, które będą w serii recenzuję. Zaglądamy do środka, bo tak jak zawsze mówię, lotka lotką, jest szaft, jest piórko, które najczęściej nawiązuje właśnie do motywu danego dartera, a najważniejszy jest sam barel. No nie oszukujmy się. Czy ktoś z Was korzysta z piórek załączonych do zestawu? Widzę, że niektórzy jak sprzedają używane barele, używane lotki, to gdzieś tam właśnie albo załączają pouszkadzane te piórka, albo bez właśnie oryginalnych piórek, bo korzystacie z nich kupując lotki. Moim zdaniem jednak trzeba sobie dobrać szafty, dobrać piórka pod siebie i po prostu jak kupujecie nowy barel, to do nowego barela zakładacie szaft, piórko swoje, dopasowane. No chyba, że przez to, że zmieniacie barel, zmieniacie też zupełnie styl swojej lotki, wtedy też dłuższy czy krótszy szaft, mniejsze czy większe piórko. No ale dobra, tyle ogółu, teraz skupiamy się na samych lotkach. Jeszcze gwoli wyjaśnienia, opakowanie, taka czarna wytłaczanka zamszowa, komplet piórek, też z tym motywem Jomernana w tym kolorze niebieski, trochę czarnego i to logo Joe i logo Mission, ale sam barel. A, jeszcze szaft oczywiście, to ten nowe Mission Sabre, tutaj mieniący się niebieski z czarnym topem, naprawdę ładnie to wygląda. I sam barel, czuję już, naprawdę gładki. Czuć troszeczkę te drążenia, ale naprawdę najgładszy barel z obecnej premiery Mission. Ale omówmy sobie ten barel, przyjrzyjmy się jemu z bliska. Zaczynamy od grota, grot gładki, śliski, w miarę czarny, taki zwykły. Barel wyoblony na początku, no i zaczynamy ten ring grip, można by tak powiedzieć, aczkolwiek dla mnie tu prawie tego gripu nie ma. Są te poziome drążenia wzdłuż praktycznie całego barela. Pod koniec mamy kawałek gładkiej części z logiem Mission. Może się przydać, lekko inaczej wyczuwalny jest pod palcem, więc może nam się tutaj przydać, jeżeli ktoś łapie z tyłu lotki. No i do końca też ten grip. Na końcu widać to zwężenie, że barel jest troszeczkę grubszy od szafta. Przejście właśnie z barela na szaft. Myślę, że niewiele osób trzyma lotkę na przejściu barela na szaft. Tutaj byłoby to wyczuwalne, nie ma takiego idealnego przejścia, że nie czujecie różnicy między barelem a szaftem. Tutaj troszeczkę jest to wyczuwalne, ale myślę, tak jak mówię, że to nie odegra większej roli. Sam barel estetyczny, bardzo prosty, ale też powtarzam, że często, że w prostocie jest siła. Tak to wygląda pod względem barela, pod względem tego, co znajdziemy w opakowaniu. To co, rzucamy do tarczy, zobaczymy jak te bardzo proste lotki latają do tarczy. Później noty z serii recenzuję i podsumowanie. Pora na oceny dla lotek
Mission Joe Mernen 24 gramy u mnie. Dostępne na rynku są też lotki w wersji 22 gramy. Różnią się tylko wymiarami. Gdzieś tam podrzucam wam grafikę. Ale dobra, na początku wygląd. Bardzo prosty barel, bez rewelacji. Ta ocena startowa u mnie to 7 na 10 i dam to 7 na 10. Dalej mamy grip. Mission w swojej ocenie dało 3 na 10, a ja dam tu 2 na 10, bo tak naprawdę 1 na 10 przyjąłbym gładki barel i tu mamy 2 na 10, bo naprawdę ledwo wyczuwalne są te drążenia. Oceny jakości nie zamieszczam, wsłuchuję się w wasze pytania, komentarze i sam chciałem przeprowadzić reformę tych ocen w serii recenzuję. Nie mówię, że to jest koniec, to jak to widzicie teraz, możliwe, że jeszcze coś zmienię, ale faktycznie tę jakość ciężko oceniać na pierwszy rzut oka po pierwszym kontakcie z lotką, bo nawet można by zauważyć na przykładzie kilku kompletów lotek, które już były w serii recenzuję, że coś wam mówiłem, a później na przykład ktoś, kto rzuca tymi lotkami, przekonywał się, że na przykład jest większe zużycie niż ja przypuszczałem, więc faktycznie tej oceny jakości nie będę zamieszczał. Same marki, które wam przedstawiam na kanale znacie, są to znane firmy, raczej nie recenzowałem czegoś takiego, o czym by się nie słyszało, więc myślę, że gdzieś tam między wierszami będzie można moją opinię znaleźć, a nie będę tego ubierał w liczby. No i cena. Lotki Joe Mernana. Właśnie, muszę je sobie sprawdzić. Idę, sprawdzam i zaraz wracam z oceną ceny. No już wiem, lotki kosztują między 250 a 280 zł w zależności od sklepu. Zresztą widzę, że kurs funta nie trzyma się na tak złym poziomie, 5,35 zł, więc to też wpływa na ceny lotek. Pamiętajcie, że tak naprawdę większość właśnie produktów darterskich wychodzi do nas z wysp, więc też ten Brexit, te inne rzeczy wpłynęły na cenę produktów darterskich. I tak jak mówię, lotki kosztują między 250 a 280 zł. I szczerze mówiąc, ta cena nie powala na kolana, więc dam tu 5 na 10, bo to jest bardzo prosty barel. Kiedyś się rozglądałem za takim i myślałem, że to taki prosty, powtarzalny barel, więc jest wiele tych lotek na rynku, a to nie jest tak łatwo znaleźć takie lotki. Może teraz pojawiło się kilka podobnych modeli. Nawet w tej premierze będą jeszcze lotki Lee Evansa, które są bardzo podobne. Ale jednak cena powyżej 250 zł za taki prosty, bardzo prosty barel, który niczym się nie wyróżnia. Oczywiście taki może podpasować wielu osobom. Prosty barel, przez to będzie pasował pod wiele chwytów wielu osobom. Jednak no nie oszukujmy się, nie ma tu fajerwerków, nie ma tu nic takiego ekstra, więc moim zdaniem cena zbliżona bardziej do 200-220 zł byłaby tu odpowiednia. Tak jak z innymi kompletami od Mission, które właśnie w takiej cenie są. Nie wiem, z czego to wynika. Może wy macie pomysły, to też możecie napisać o tym w komentarzach. Tak to wygląda pod względem not w serii recenzuję. A teraz podsumujmy sobie, mówię. Tak jak powiedziałem zresztą, bardzo prosty barel z delikatnym gripem, bardzo delikatnym i tak jak będę starał się teraz w każdym odcinku z serii recenzuję odpowiadać, dla kogo są te lotki. Dla kogoś, komu odpowiada właśnie taki prosty, delikatny barel, który dla kogoś, kto nie chce całego gładkiego barela, ale żeby był ten lekko wyczuwalny grip. Może jeżeli trzymacie z tyłu lotki, to żeby wykorzystać właśnie ten kawałek z logiem Mission. Może jesteście fanami Joe Mernana. Ja lubię oglądać jego mecze, jak grywa najczęściej w tych turniejach podłogowych PDC, to staram się trzymać za niego kciuki, jeżeli gra z takimi przeciwnikami, którzy nie są jeszcze bardziej bliżsi mojemu sercu. Jeżeli trafia się, że gra przed kamerami, no to też myślę, że jak najbardziej jestem za. Joe potrafi właśnie takim swoim spokojem przy tarczy, powtarzalnością przekonać do siebie, że warto mu kibicować. No ale wracając, dla kogo jeszcze może być ten barel? Tak jak jeżeli ktoś bardzo zwraca uwagę na część przy grocie, to tutaj też mamy to wyoblenie, więc jeżeli trzymacie gdzieś tam na przejściu grot barel, to też może wam to podpasować. Interesujące lotki z aż tak gładkim gripem, to nie wiem, czy taki prosty barel widziałem. No oczywiście nie mówię o lotkach już gładkich kompletnie bez gripu, bo takie też są,
ale takie coś to chyba pierwszy raz Barrel w serii recenzuję, dostaje 2 na 10 za grip, więc to też jest interesujące. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego kompletu, to jak najbardziej piszcie w komentarzach pod tym filmem. Czy coś więcej do dodania obecnie? Chyba nie, więc tradycyjnie już z darterskim pozdrowieniem.